Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na knedle ze śliwkami. Pyszne, tradycyjne danie, które uwielbiają zwłaszcza dzieci. Knedle z ugotowanych ziemniaków robi się błyskawicznie. Można je podać zasmażoną na maśle bułką tartą, z cukrem, z cynamonem lub polane śmietaną czy jogurtem. Zapraszam na filmik. Najpierw musimy przygotować ziemniaki. Będziemy je gotować w mundurkach. Będziemy potrzebować 500 g już ugotowanych ziemniaków. Gotujemy je przez 30 minut. Ugotowane ziemniaki wyciągamy z wody i studzimy. Następnie ściągamy z nich skórkę. Jeszcze ciepłe ziemniaki przepuszczamy przez praskę. Tak przygotowane ziemniaki odstawiamy na bok. Muszą być zimne. A oto składniki na knedle. Do tej ilości ciasta będziemy potrzebować około 300-500 g śliwek, węgierek lub innych. Umyte i osuszone śliwki przekrawamy, ale nie do końca. I wyciągamy z nich pestki. Wielkość knedli zależy od wielkości śliwek i od grubości ciasta. Ja na przykład lubię knedle z grubym ciastem. Ważne jest, aby śliwki były dojrzałe. W miseczce mieszamy cukier z cynamonem. Będziemy nim napełniać śliwki. Pół łyżeczki cukru na jedną śliwkę. W ten sposób śliwka będzie smaczniejsza, słodziutka, a po przekrojeniu knedla będzie z niego wypływał sok. Śliwki odkładamy na bok. Teraz przygotujemy ciasto z zimnych ziemniaków. Do zimnych ziemniaków wlewamy jedno jajko, wsypujemy połowę mąki, 100 g, łyżkę skrobi ziemniaczanej i solimy. Mieszamy łyżką. Następnie wsypujemy resztę mąki. Zaczynamy wyrabiać ciasto szybko i krótko. Stolnicę obsypujemy obficie mąką, aby ciasto nam się nie przyklejało. Następnie ciasto przekrawamy na dwie połowy. I szybciutko robimy nasze knedle. W tym czasie zaczynamy gotować wodę na knedle, którą solimy. Z ciasta robimy gruby wałek. Odcinamy kawałek ciasta. Robimy z niego kulkę. Następnie spłaszczamy na dłoni albo na stole posypanym mąką. Na środku kładziemy śliwkę i formujemy kulkę. Kulka powinna być dobrze zamknięta. Stół posypujemy mąką i układamy na nim uformowane już knedle. Ciasto jest klejące. Możemy posypać ręce mąką, aby nam się tak nie kleiło. Ważne jest, aby stół albo talerz, na którym układamy knedle, był posypany mąką. Teraz robimy drugi wałek i formujemy resztę knedli. Wielkość knedli zależy od wielkości śliwki i od grubości ciasta. Knedle posypujemy mąką. Knedle gotujemy jak najszybciej. Jak tylko woda się zagotuje, gotujemy pierwszą porcję knedli. Do wody wlewamy jedną łyżkę oleju. Do wrzątku wkładamy po kolei nasze knedle. Nie wkładamy ich zbyt dużo, aby się nie sklejały. Od razu mieszamy je końcówką łyżki drewnianej, aby się nie przykleiły do dna garnka.
Przykrywamy pokrywką i gotujemy je około 4 minuty od wypłynięcia. Ugotowane knedle możemy także zamrozić. Wówczas już ugotowane knedle musimy lekko natłuścić olejem albo masłem. Układamy je na talerzu, zachowując odstępy i wkładamy do zamrażarki. Kiedy knedle będą już zamrożone, wówczas wkładamy je do woreczków albo do pudełek. Ja gotuję już następną partię knedli. Mieszamy patyczkiem, aby się nie przykleiły. Rodzinka już się nie może doczekać. Ugotowane knedle wyciągamy z wody i układamy na półmisku. Ja połowę knedli podam z bułką tartą. 2 łyżki bułki tartej wysypujemy na suchą patelnię. 1 łyżkę cukru. Cały czas mieszamy, aby bułka nam się nie przypaliła. Na średnim ogniu. Kiedy jest lekko zarumieniona, dodajemy 2 łyżki masła. I mieszamy. Masło się rozpuści, łączymy je z bułką tartą. Gotowe! Knedle możemy podać także polane jogurtem albo śmietaną z cukrem i z cynamonem. Knedle ze śliwkami jest to danie tradycyjne. Każda gospodyni ma swój sposób na ich przygotowanie i sposób na ich podawanie. A jak Ty lubisz najbardziej podane knedle? Ze śmietaną czy z bułką tartą? Napisz mi w komentarzach. Teraz zobaczymy, jak mój knedel wygląda w środku. Ciasto jest mięciutkie, wypłynęło dużo soku. Śliwka jest mięciutka. Są przepyszne. Bardzo polecam Ci knedle ze śliwkami na obiad. Dzieci będą zachwycone i nie tylko dzieci. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, podziel się nim ze znajomymi. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!